No. Kolego, ty mi tutaj nie podskakuj lepiej. Ja nigdy w życiu rękawic bokserskich nie miałem na ręku. O ty gadzie. I ciach. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, dzisiaj będę miał niezwykłego gościa. Przyjedzie do mnie pan Mateusz, pseudonim Don Diego. Walczy na gołe pięści. Rzymianie to zakładali jakąś taką skórę tutaj, Tak, no nie? tak, to się zgadza. Tu. I już to ta ręka była słonięta. Ja jak tam po imprezach gdzieś tam się rozbijałem, to dla mnie najlepsze były skórzane rękawice. Aha, zwykłe takie skórzane. Zwykłe skórzane, takie o właśnie cienkie rękawice, Tak, tak. bo bardzo dobrze, taka powiedzmy to, że warstwa robiłaś, taka ochrona to jedno, ale drugie, że one bardzo dobrze trzymały pięść, że w momencie uderzenia ona pięść taka twarda była po prostu i nie powodowało to, że kości się nie rozjeżdżały. Tak. A to wszystko no prawa fizyki. Tak jest. Ale wszystko chodzi na mięciutko, leźniutko, nie trzeba się męczyć, nie skrzypi. No nie wszystko, tu jest dużo roboty, no staram się mniej więcej, mam tu roboty pozawalane, staram się coś tam naprawić, wiadomo. To jest właśnie gospodarka, cały czas jest coś do zrobienia. Byki uszkodziły rurę na poidle, woda zakręcił zawór, no ale cóż, zawór zakręcić to nic nie da, trzeba tę awarię usunąć. Tak, dokładnie. To ma ponad 100 lat i to też ma ponad 100 lat. To Właśnie kawał sprzętu, solidnego sprzętu, bo właśnie kiedyś sprzęt jak robiono, to taki, że po prostu nie dało się tego zniszczyć. No, to maczeta z filmu. Tak, właśnie widzę. Strongmeni rąbali krzaki. Ta jest cięta, zrobiona jest z piły do cięcia stali, a ta jest kuta z resora. Ta ma trochę więcej lat. To do lasu bez maczety nie ma co się wybierać nawet, już nie tylko z siekierką. To znaczy siekierki, no tu jest ta siekiera zaklinacza byków mojego projektu, które zrobiła Dębowa Kuźnia według mojego projektu. To jest ta siekierka, proszę. To jest to, cieniutka. Tak, tylko że tamte się różnią tym, że tu nabite ma zaklinacz byków. Ale z tego względu, że oni nie wiedzieli, czy ja ją przepuszczę, czy ją zatestuję, przetestuję, znaczy zatwierdzę. No to oni nabili tylko RZB, Romek Zaklinacz Byków, a już tamte mają nabite normalnie zaklinacz i nawet na toporzysku mają, zeskanowali według mojego podpisu. Tak, bo panu na swojej to zwykłe proste miał, które sam pan strugał, tak? A to już teraz... I mam tam w drwalce taką właśnie z tym prostym. A oni sobie w ogóle, tylko te, co oni produkują, to mają toporzysko trochę krótsze. Tak. 15 cm bodajże ono jest dosłownie takie o. No 15 cm krótsze. I tam to jest jesionowe, a oni tam robią, dają ten orzesznik amerykański, bo mają te toporzyska ściągnięte ze Szwecji. No i siekierka podobno, tam podobno ich 80 sztuk ponad się sprzedało. Bierze, no nie bierze. Tak, no dokładnie, ledwie tylko ciosane, a już bierze. Tak, bierze. No dobrze, przejdźmy do drwalki. Proszę, idziemy. O, dziękuję. Pokażę panu, jak ta siekiera sprawuje się w boju, w pracy. Chętnie sam też przetestuję. No proszę bardzo, idziemy. Opsas. A to już rękawice sobie zdejmę, bo to już poważne zadania się zaczynają. Tylko, że tak, to jest siekiera nie do łupania, tylko do ociosywania. A ja mam też do łupania siekierę. Do łupania jest dużo szersza, nie? Ojej, Grubsza. dam coś do ociosania, dam. To trzeba do ociosania, to ja muszę sięgnąć tam z tego. Bo tu jest ta ciężka do łupania. Tu jest siekierka. To jest moje roboty. O kurczę. To już kawał sprzętu. Trochę metrów drewna wyrąbałem w życiu u dziadka, także znane mi rzemiosło, można powiedzieć. Ale mam dwóch starszych braci
I jak byliśmy tacy no, młodsi, więc ja jako najmłodszy byłem od układania drewna. Nienawidziłem tego. Ja chciałem tak mocno rąbać razem z braćmi i z dziadkiem, ale no co, jako najmłodszy, no to koszyk, wózek i składanie na kubkę, nie? Nienawidziłem tego. Dlatego tym bardziej cieszyło mnie później to rąbanie. Młodzi nie wiedzą, młodzi nie znają, jak to się robi. Tak, ona do ciosania. Zaraz może jeszcze pan Romek jeszcze mnie okrzyczy tutaj, że wykorzystuje niezgodnie z przeznaczeniem. Ta jest nie do upania, ona za lekka jest. Do upania tu mówię to ta, a to jest do oczesywania, na przykład zaczesać kołek i nawet pójdziemy na lepszy pień, bo ten pień jest marny. Dobrze, rzuci pan tu obok. No idziemy tu. Jeszcze zaraz momencik, bo ona tu ma piach, a piach jest niedobry dla siekiery. Stało gdzieś na ziemi, no nie? O, tą stroną i można czesać. No. Już ona, ta brzoza już przybutwiała. Trzeba świerkę znaleźć. Ona już jest po prostu spróchniała. No ale możliwie. Opa. Na środku nie będzie się kołysać, jak postawię na środku, bo na brzegu będzie kołysać. O tak. No i dobra. Można powiedzieć, że ostre. Tak, ale to się robi pod większym kątem. Trzeba dalej. Aha, trochę z dalsza. Tak, żeby był dalszy kąt. Tu może pan spróbować jeszcze. To jest jakiś tak. Łapać Trochę szerzej zacząć. Znaczy dłużej. Dobra. Cienki już. Dobrze, całkiem dobrze. A jeszcze ja coś wam pokażę. Tylko ja to urżnę, no nie? Trzeba urżnąć to, żeby było znowu, bo tu specjalnie zobaczę, może tam coś stoi, to cholera. O, tu jest taki, o, jaki jest ładny. O. I to pan ciosał tutaj do szpica. Tak, będzie. No to od razu widać, że to jest profesjonalna robota. On się zdążyła przyschnąć, a wierzba jest mocna jak przyschnie. I to pokazuje, że nie tylko trzeba mieć dobry sprzęt, trzeba też dobrze nim operować. To jest to. Tego się trzeba uczyć. Kredka? Jest tak jak trzeba. Okej. Warto było ją podpisać. Dobrze się dział robi. No Naprawdę jest właśnie poręczna, jest lekka. Jest naprawdę w produkcji. Jest to, co można oczekiwać od siekiery. No ja też nie jestem specjalistą od tego, zacznijmy, ale jako takiemu typowemu amatorowi pracowało się wygodnie. Właśnie o to chodzi, wygodnie. Całkiem dobrze. Tak. No. No i przygotowana do pracy, bo ostra i od razu bierze. Tak.
Tak, i tą stronę... Umówmy się, jak tą nie ma stronę ja dobrego też gospodarza, czesałem. no to wtedy tak ten Bodajże- sprzęt nie jest tak przygotowany do pracy. Bodajże czesałem tu, albo jak był ten pal po siekierę, bo ja 2 siekiery wręczałem osobiście. Aha. 1 i 2. To powiem panu, że o jedynkę sam licytowałem, ale przespałem koniec licytacji i mnie właśnie przebił ten pan z Torunia. Także no ubolewałem trochę nad tym, bo właśnie na tą jedynką mi zależy, na tej jedynce mi zależało bardzo mocno. Szkoda. W sklepie są do kupienia. Także kto chce, to proszę bardzo na Dębową Kuźnię kliknąć, tam one są. Naprawdę spisali się, dali dobrą stal. Jestem zadowolony, że to poszło. O, na prostym toporzysku. No. Tak. Nawet ciut delikatniejsza. Tak, cieniutka. No, a ta, to co do lasu jeździła, to jest ta z pierwszego filmu w ogóle. Tak. Tak. I też tyle lat i zobaczcie, nic nie wyleciało, tu widać, że spawane, no nie? Tak, tak, właśnie tak, to widać, tutaj jest śliśnięte, no, ale też obuch inny tutaj, jak na Tak, tej tak, pierwszej. bo tu jest obuch od toporka. Aha, taki. Ty wybaczcie, drodzy internauci, ale jakby mnie wilki zaatakowały, no to bym niestety tą siekierką bym się bronił, potrafiłbym się obronić, potrafiłbym się, bo potrafię śmignąć. Napastnika, no potrafiłbym. Byłoby ciosanie wtedy tego, nogi w ołówek. No, nigdy mi się to nie zdarzyło, ale jakby ktoś mnie zaatakował, no to musiałem siekierą wywinąć. No i to może nawet nie ostrzem, tylko obuchem. To chyba bezpieczniejsza z 2 opcji, można powiedzieć, No tak, chyba dla raczej przede wszystkim obuchem. tego, co atakuje. No i zrobiłbym to tak. W ten sposób, Tak. no właśnie, to jak to od siekiera, od góry właśnie, więc to też trudna misja byłaby się obronić przed taką siekierą, ale co najważniejsze, Jeszcze by trzeba było szybko skrócić dystans właśnie. No tak, to... trzeba by było szybko skrócić dystans, żeby złapać za ręce albo za toporzysko, tak, no nie tak, wiadomo, że dokładnie. wtedy, no. Bo to właśnie już albo jest- być bardzo daleko, No żeby być tak, poza no zasięgiem tak. siekiery, albo w Tak. momencie, kiedy jest zamach, no to No tak. tutaj atakować i tak, próbować tak. wyszarpać. Oczywiście. No Co to najważniejsze chyba dlatego, co siekierę już by miał, tak, żeby, to nie rzucać nią. No właśnie. Rzucanie siekiery, przede wszystkim pozbywamy się swojego narzędzia obrony. Nie no, i a raczej po drugie- to takie już jest, To takie filmowe chyba, co? no tak filmowe właśnie, filmowe, tak. No dobra, uwaga, no to zrobimy kurs samoobrony przed siekierą. Oczywiście śmiechem, żartem, bo no, nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby ktokolwiek miał kogoś zaatakować siekierą. Ale to ja może będę atakować pana Romka, a pan Romek pokaże nam, jakby można było się bronić. Co najważniejsze, to właśnie być poza zasięgiem siekiery i skrócić dystans w momencie zamachu. Nie da się atakować siekierą tak bez zamachu, więc w momencie, kiedy ja chciałbym ruszyć na siekierę, otóż to, złapanie rąk, złapanie siekiery za toporzysko i, no i po prostu tak. wyrwanie i praca. Już tutaj później siłowanie by się zaczynało. Tak, siłowanie. No, ale jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pojęcie o zapasach, to od razu przerzuci przez bioderko, Przyciśnie toporzyskiem i powie: kolego, ty mi tutaj nie podskakuj lepiej, bo cię wyślę tam, gdzie raki zimują. Aż się Roki cieszy, tak? Cieszy się Roki, cieszy się. Idź, bo zmarzłeś. Idź, rozgrzej się, polataj. No, polataj, idź, polataj. Polataj. to jest to. To jest to. Będzie hop, hop. A nie, to pan nie zatrzymuje, to już jak pan idzie, to już pan poleci z siekierą całkiem, nie? Tak, a ja sobie poradzę, no. No, Hop, hop. no tak, i rzucić gościa. Ewentualnie jak pan zrobi zamach, to niech pan puści już siekierę tam całkiem, to wtedy ja jakby po ciosie, nie? Będzie to i hop, hop i tu. No tak, rozumiem. No tak, i wtedy puszczę tam, a pan ma czas mnie złapać. No właśnie, to jest najważniejsze, żeby tak. przed ruchem albo po ruchu, nie? Bo jednak no, tak, tak. siekiera spowoduje ten, Tak. jednak zamach pójdzie już troszeczkę dalej, nie? W Więc zamachu to już ciężko, Tak, no nie? W zamachu ciężko, bo to jednak jest, no nie, jeszcze nie daj Boże ostrzym by szła. tak. No właśnie, mocny, ale mocny zamach aż tam, No rozumiem, aż tam bardzo. rozumiem, no. Hop i hop. Tak jest. No, panie Mateuszu, pan jest zawodowym strażakiem. Zapytam pana, używacie na pewno pilarek spalinowych. Tak, tak, używamy właśnie, no, Bo nie trzeba- tylko siekier, ale właśnie też i pilarki spalinowe nie są nam obce.
każdy z nas ma przynajmniej tam podstawowe takie przeszkolenie z pilarek, żeby wiedzieć jak ściągnąć z łańcuch, założyć łańcuch, przemienić no i wszystko. obalone drzewo gdzieś, Jak prawda, operować jak przeciąć, żeby nie zakleszczyła się piła, no nie. żeby je nie zaklinować, dokładnie, właśnie, więc śmiało możemy podziałać, No bo to tak na dobrą sprawę bardzo fajna praca, może tam się nie tworzy, a niszczy bardziej, ale no to wtedy, kiedy są jakieś złamy drzewne na drogach, to używamy. Tak, wyciągnę parę wałków, tam mam świerkowych i przetniemy je. O, myślę, że warto. Przetniemy. Też pokażemy widzom Tak. parę takich podstawowych metod, powiedzmy, cięcia, bo to wtedy, kiedy jest, jak leży po prostu zwykła kłoda, no to inaczej się troszkę operuje tą pilarką. Kiedy jest podparta z jednej strony czy z dwóch stron, to też troszeczkę inaczej się operuje. Jak znowu stoi, no to jeszcze inaczej. No, te podstawowe założenia takie pilarskie trzeba ogarniać. Choć wiadomo, gdy nawet teoretycznie mamy bardzo duże pojęcie, to i tak praktyka wszystko później pokazuje, bo niby miało być tak, że podetniemy od dołu i będzie dobrze, a nagle nam się pilarka zaklinowała. No ale wtedy właśnie już do rozwiązania możemy włączyć albo jakieś tam dodatkowe kliny, albo drugą pilarkę po prostu, żeby zwolnić troszeczkę miejsce. No jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo zależności, no ale no właśnie na tym polega ta praca. Taka jedna z, nazwijmy to, większych akcji, w których brałem udział z pilarkami, to kiedy były bardzo duże wichury właśnie w Wielkopolsce, no to gdy drzewo, taki duży świerk wyłamał się z korzeni, znaczy no tak, z korzeniami i oparł się o dom. Więc też był bardzo duży problem, bo musieliśmy włączyć do tego jeszcze duży dźwig, który też miał trudności jakby z dojazdem, więc musieliśmy jakby podwiesić to, najpierw obczynić ze wszystkich gałęzi, całe drzewo. Później podwieszaliśmy je jakby na dźwigu, dodatkowe cięcia. No naprawdę było dość sporo pracy, zwłaszcza takie, że to było oparte o dom. Więc no też nie mogliśmy robić sobie tak po prostu byle jak, bo wtedy by było więcej zniszczeń, a my te zniszczenia mieliśmy minimalizować. Także to była naprawdę bardzo trudna akcja, to była akcja w nocy i chyba no z 5-6 godzin nam zeszło, żeby tak powiedzmy bezkolizyjnie zdjąć to drzewo już i położyć, żeby stało się drewnem. Zresztą ja widziałem ostatnio, pan nikomu nie pozwolił pomóc sobie, jak pan nosił te kłody. To tam różnie było. Sięgnie pan tego, panie. Tego? Tak, tego. O, cia. Tak i jeszcze rzucić to, bo szkoda czasu. Tak? Tylko nie na ziemię, tylko na drewno. No dobra, już niech leży. Dobra, będę pamiętać. Bo moknie. I teraz drugiego. Bierze pan to brzozę. Tak, bierze pan tego. No. I dobra. A styknie nam chyba. Hyc. Ja tego wezmę, no idzie pan. Tego? Dobra, to ja wezmę. Idzie pan, tak, idzie pan. Szkierka. Tak, rzucić tu na to drewno. Dobra. Bo zawsze na pniakach lepiej ciąć jak na ziemi. Tu go stawia pan, dobrze. Który niższy jest? Ten niższy, to tego bierze pan. Tak. Ja tylko zobaczę, czy olej w pile jest, bo wszystkim, ale olej w zbiorniku musi być, bo inaczej to łańcuch biedny, suchy. Tak, to się zgadza właśnie. Olej musi... Na początku sprawdzić, czy jest olej, czy jest paliwo. Paliwo to tam na pewno jest. No na naszą robotę można dolać, wie pan, można dolać. A paliwo też się zobaczy. My mamy w straży tą zasadę, że zawsze wszystko musi być do pełna. A tak. Że no my tak. po zakończeniu pracy, przykładowo wrócimy z akcji, pierwsze co, Tak. czyścimy pilarkę i uzupełniamy właśnie olej, uzupełniamy paliwo, że w razie gdyby była kolejna akcja, ktoś wyciąga ze skrytki i wie, że jest gotowe do pracy. Bo u nas to najważniejsze jest to, że musimy działać sprawnie i szybko, tak? Więc w momencie, kiedy nie była przygotowana do pracy, ktoś bierze, próbuje odpalić, patrzy, zanim zaleje paliwo, zanim zaleje olej, mija czas, który my mamy wykorzystać już od razu na ratowanie. Gdzie z reguły pilarki używa się w takich akcjach, gdzie ten czas
Każda sekunda nie jest na wagę złota, ale no jednak sprawne działania, no to już powiedzmy już całościowo, jeżeli coś nam w jednym miejscu zaczyna przeszkadzać, coś gdzieś powiedzmy zawaliła się lekko robota, no to powiedzmy te morale spadają, nie? Więc jak wszystko idzie jak spłatka, no to wtedy no przyjemna robota jest, że to naprawdę dobrze wtedy to wszystko i wygląda i no i tak fajnie idzie sprawnie. Generalnie można powiedzieć, że strażacy z reguły to są tacy też ludzie pracy, którzy czerpią bardzo sporą satysfakcję z tego, że mogą coś zrobić i ciekawego i przy tym wszystkim pomagać innym. Bo no z reguły jeździmy tam, gdzie dzieje się albo krzywda, albo jest coś powiedzmy do ogarnięcia, tak, żeby usprawnić jakieś tam, czy to życie, czy działanie ludziom. I to naprawdę jest bardzo ważne i to daje nam bardzo dużą satysfakcję, no i też ten czas, którym spędzamy tam ze sobą, nie? No bo wiadomo, na każdej jednostce są 3 zmiany i każda zmiana powiedzmy cały czas spędza ze sobą no, całą dobę, tak? Bo nasza zmiana trwa 24 godziny, więc my razem jemy posiłki, razem oglądamy telewizję, razem robimy ćwiczenia, razem jeździmy do akcji, więc to jest jakby nasza taka swoista rodzina. I każdy już jeden drugiego na tyle poznaje, że każdy z nas jest też inny i jakby ma trochę inne upodobania, każdy specjalizuje się w troszeczkę innych tematach, uzupełniamy się nawzajem, no i przez to nas tak naprawdę mocno buduje jako taką brać strażacką, nie tylko w Państwowej Straży Pożarnej, bo tak samo Ochotnicza Straż Pożarna to też bardzo ważny filar tych działań ratowniczych, bo to ciężko, to właśnie wy, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej, jesteście pierwsi na miejscu i my nieraz przyjeżdżamy, tylko można powiedzieć, spisać papiery. U nas we wsi tu jest. Tak, właśnie. Ochotnicza jest. O. Tak. Już korek jest poluzowany. Gran, liwenza. O, to na nie byle jakim paliwie tutaj będzie filarka śmigać. Tak. Mam takie też, wie pan. No. To mieszaneczka. Mieszaneczka, tak. Olej oczywiście jest huskwarny. Huskwarny olej stosuję, tylko taki firmowy. No z reguły tak jest, że to niby się niczym nie różni, ale lepiej właśnie z danej firmy, bo to jednak... Tak. A do lasu zabieram to, bo jak zaleję zbiornik, tu i wezmę tę butelkę, to jest 0,75, to mi starczy. No tylko, że kiedyś miałem taką przygodę, że leciałem w wąwóz. Aha. I torbę miałem na plecach na kiju. Na to pożysko od siekierę rzuciłem, a butelka trafiła mi pod ostatnie żebro. Mogło zaboleć trochę. Oj, ciężko było, szłem do domu, prawie się czołgałem. Jak się kończy jeżdżenie z butelką? Ale wąwóz był, szłem, schodziłem w dół, noga się poślizgnęła i poleciałem normalnie. Tak. Siekiera gdzie, a torba tu. Było okropnie. Dobra, będę próbował palić. Ona ciężko pali, bo ona ma wyrobiony ten. A to może ja pociągnę parę razy. Tak, tutaj, tu tak. I No na pulsanie jest ustawiona pewnie? Tak. Powiem panu, w ten sposób musi pan ją brać tak, żeby tu, też nie ciągnąć tu, bo ona ma tak. Do góry, wyrobioną przylotkę, tylko tu do siebie, do góry. Tak, okej. Że ja zawsze stawiam, ja nie lubię właśnie, u nas też w Straży Pożarnej, u nas też procedury odpalania są takie, że my gdy na przykład stawiamy ją na ziemi, tak. tu nie będę stawiać, ale powiedzmy, gdy postawiamy na ziemi, dla nas dodatkowym zabezpieczeniem jest to, że przykładamy nogę tutaj, żeby ustabilizować całkiem sobie maszynę i żeby w dobrej płaszczyźnie sobie zawsze podciągać. Nie? Tutaj jak mam na klocku, to mi wystarczy, że ja sobie ją przycisnę jedną ręką, a drugą wyciągam luk i mogę sobie pociągnąć. Dobra, czyli to pewnie. Teraz zamknąć, jeszcze raz przesterować, gazem zamknąć i teraz pójdzie panu zapalić. No, okay. Powinna. Za szybko gazu dodałem. Musi pochodzić na takich średnich obrotach, żeby się nagrzała. Tak. Teraz się gazować i wchodzi na pół obrotu. Pół obrotu, tak o. Aha.
takie o. Nie, pójdzie cały, pójdzie, rozłupi się, pójdzie. Dobra, jeszcze tego. 33 lata już. No tak, to W już, tym roku ale to już widać, że ona jest wyrobiona już mocno. Tak. Ale działa najważniejsze. Działa, No i działa. łańcuch ostry jest, bo idzie, bierze jak należy. No. A tak samo trochę o technikach, powiedzmy, cięcia drewna, gdzie Tak. tutaj mieliśmy, powiedzmy, Tak. kłodę, przytrzymywano, powiedzmy, najprostsze warunki, Tak. to mogliśmy sobie pozwolić po prostu na takie, powiedzmy, krojenie, można to określić, zwykłe. Po to tuż tutaj też mamy, powiedzmy, takie zęby na To jest pilarce. tak zwany grzebień. Tak, dokładnie. Ogranicznik, grzebień. Tak, i dzięki niemu możemy bardzo fajną dźwignię sobie wyrabiać i wbija się kolec wbijać. Tak, wtedy jest łatwiej, bo piła łatwiej jak ma mniejszy kąt natarcia. Mniejszy, czyli robimy w ten sposób, no nie tak jak pan to robił, no nie tak, tak i wtedy idzie elegancko. To się zgadza. W momencie, kiedy mamy na przykład, tak jak u nas w pożarnictwie, zdarzamy się z sytuacjami, że leży No tak, powalone drzewo, no tak. leży, o, dwoma końcami leży. Tak. O, i wtedy dla przykładu nie możemy zaczynać z góry. cięcia z góry, bo się- w momencie, kiedy już jakby drzewo się będzie już Ciężar. przełamywać, to ciężar będzie powodować to, że Zakleszczy. będzie lecieć do środka. No i wtedy góra się Zakleszczy. zakleszczy, tak? Więc wtedy najzwyczajniej w świecie robimy sobie tylko zacięcie od góry do połowy, Nawet nie do połowy. nawet nie do połowy i wtedy tniemy Od dołu, bo jak od grube spodu. drzewo, to szybko zakleszczy. Dokładnie i wtedy tutaj od spodu będzie nam same się miejsce. rozszerzać, więc będzie nam zdecydowanie Lekko pójdzie łatwiej. I poleci po prostu, jak już dojdzie do tego, to samo przejście rozłamie się i pił nie uszkodzi. To jest normalne. Dokładnie. Choćby nawet było grubsze niż ta prowadnica, bo nieraz drzewa są tak Tak. grube, że trzeba klinem ciąć. no Tak, nie to się dookoła. zgadza. Nieraz wiadomo, procedura jest też taka, że gdy leży też powiedzmy drzewo tylko w jedno oparte, więc tak samo Od ta dołu. sama zasada, że z góry dołu. robimy rzaz i tniemy Od dołu. od spodu. Znaczy możemy pokazać wam mniej więcej jak No to możemy, wygląda. Możemy na pół na przykład. Tak, No, przewalimy to na pół. proszę. Teraz ja pokażę, jak ja palę. O, dobra. Ja w straży nie byłem. U nas to wiadomo, procedury bezpieczeństwa, to na tym to polega, a wiadomo, że A w lesie polu pilarze, po swojemu. to już mówię, że to już partak jest jak trzyma nogą. Musi zapalić piłę w powietrzu. A czegoż ty się nie chcesz zapalić? Panie Romku, od jednej zapałki. Nie, ona może ma już troszeczkę trzeba by było, chociaż dawno gaźnik był czyszczony, chociaż paliwo cedzę, ale wiecie, różnie może być. No ale tak jak już tutaj powiedzmy trochę pocięliśmy, No, to też mamy tutaj idealny trociny. materiał, łatwopalny. No w lesie powiedzmy ciężko, no może wiadomo, każdy pilarz i każdy kto w lesie pracuje to wie, że z ogniem to trzeba tam bardzo ostrożnie, tak, a tak. zwłaszcza w okresie letnim, kiedy są susze, nie? Bo Tak, to już teraz w ogóle w lasach przy gałęzi się nie pali. To jest, Tak. też jest. Starzy leśnicy mówią, to nie są moje słowa, tylko starych leśników, że to jest wielki błąd. Mnoży się szkodnik. Tak palono gałęzie, przy okazji jakoś korę, wiadomo, dużo kory się obdziera przy takiej, jak się robi, wiadomo, krzysuje się tego, no jest tego wszystkiego. I to kiedyś taki wybuch był, że trzeba było widłami od obornika, takimi czteropalcowymi zgrabić ten drobiazg,
grubsze konary zabierały się na opał, natomiast wszystkie drobiazg musiał być w lesie spalony. Gałęziówka tak zwana musiała być spalona, tak. Ja pamiętam, jak my na gałęziówkę jeździliśmy właśnie z dziadziem i z ekipą, to te właśnie wszystkie mniejsze to paliśmy, ale to też zawsze było przynajmniej do tego, na ognicho mieliśmy, do kiełbachy, to zawsze można było usmażyć, więc to w lesie, tylko no to odpowiedzialność trzeba brać, bo to naprawdę bardzo łatwopalny materiał. Ale powiedz mi szczerze, teraz jest taka wilgotność powietrza, bo jest wilgotność powietrza duża. W ziemi tam w głębi jest sucho, ale jest wilgotność i ściółki leśne i tego. I można by było z powodzeniem śmiało palić, ale niestety Unia nam tego zabrania, szanowna Unia, a w lesie idzie posusz, szkodnik żera po prostu korę na drzewach. To się zgadza. Na jednym zeżre, jeszcze do końca nie dojdzie, wchodzi na drugi od dołu, idzie do samej, patrzysz tu, rosły ładne zielone tutaj chodzi świerki. o tą odpowiedzialność. Mija rok, przyjeżdża następny, w tej części zdrowe świerki były, stoją suche świerki po kolei. Tak, ale to właśnie o tą odpowiedzialność chodzi, nie? Że no jednak wydaje mi się, że coraz większa świadomość jest tego, że ludzie są nieodpowiedzialni i chodzą do lasu i byle papierosa rzucą, czy rozpalą ognisko za duże, no nie rozpalą sobie ogniska, a jeszcze w ziemi wkopanego ogniska, które łatwo można zagasić, które nie rozproszy ognia, tylko po prostu jak naładują, tak naładują, rozpalą i tyle jest. Jeden z pierwszych moich wyjazdów, gdzie jeszcze właśnie w szkole, ja byłem, jak już dostałem się do straży pożarnej, no to pojechałem do szkoły do Bydgoszczy i tam jakby przyuczałem się do zawodu strażaka, tak może to określimy, na tym szkoleniu podstawowym. I jeden z pierwszych wyjazdów, na którym byłem, właśnie był pożar lasu. Ale to nie był pożar lasu wierzchnio, tylko podpowierzchniowo. Torf się palił ale to był ciężki. Wręcz my tymi prądownicami, tą wodą, wręcz można powiedzieć, że przeoraliśmy cały, tam nie wiem, chyba było z 30 arów, to kawał było tego, nie? Że z 30 arów musieliśmy przeorać i to tak, władowało się, nie wiem, ze 100-200 litrów w jedno miejsce. Za minutę znowu dym stamtąd ulatuje. Taki niewidoczny był ten pożar i 20 cm 15 pod powierzchnią. To bardzo trudny pożar i wtedy też takie nabrałem mocnego właśnie takiego może respektu bardziej bym powiedział do tego ognia, który jest w lesie, nie? Bo to jak jest ognisko, no to łatwo zapanować nad tym ogniem. Ale jak jest po ziemi już idzie ten pożar, to naprawdę nieprzewidywalna sprawa. Tu kiedyś się paliło w okolicy, tam torfowisko w kierunku wsi na Praty. To paliło się długie tygodnie. Bo tam podobno gospodarz palił łęty ziemniaczane czy coś, no i trochę zaniosło się na to torfowisko, jak poszło. To tam też z wierzchu to było nie do ugaszenia, bo to paliło się pod spodem. A i tam, tylko że tam dookoła było bagno i straż tego nie gasiła. To się tliło i tliło i tliło. Kontrolowane spalanie to było. Tak, aż przyszły takie już później ta jesienna pora, szarugi, deszcze ulewne, po prostu zapłynęło to wodą. Tak, zatopiło po prostu. Zatopiło po prostu, zgasło. Także tu prawdę Mateusz mówi, że torf jest trudny do ugaszenia, bo jak się pali pod ziemią, no to niestety, a jeszcze na dużej głębokości, bo są składy torfu, że leżą na głębokości nawet 6 metrów. Tak, to się zgadza. Tu we wsi było takie torfowisko ogromne. Tam Niemcy po prostu przed wojną kopali torf. Wydobywali torf i prasowali go w kostkę, no szedł tam na opał. Nawet tam maszyna była, ale to tam, tam całe takie akweny pocięte było w takie kwadraty, jak te podwórko mniej więcej. I było, jak to się mówi, pokład był do 6 metrów głębokości torfu. To bardzo duże torfowisko. W tej chwili to jest wszystko zalane wodą. Bo jak oni przestali to wydobywać, to tam zapłynęło to wodą. No i Także właśnie to wiedza jest najważniejsza w tym wszystkim. Właśnie trochę wiedzy, trochę sprzętu i reszta już talentu. Można wszystko zrobić. Właśnie, że to czymkolwiek byśmy się nie porali właśnie, bo to wiadomo, to jak drewno obciosać, czy porąbać, czy trochę gdzieś wykuć trochę na kowadle coś, no to też trzeba mieć wiedzę, i parę w rękach, żeby to jednak wiedzieć, jak to zrobić, wiedzieć, gdzie uderzyć. Tak jest. I w sportach walki podobnie. Też trzeba wiedzieć, jak uderzyć i gdzie uderzyć, żeby dobrze uderzyć. No na pewno, na pewno. O, panie Romku, Walka z cieniem, tak, to są te ruchy. I ciach. Będę wiedział, że trzeba nie tak,
Tak, to karate jest, no nie? Tak, bardzo dużo właśnie w karate jeszcze wyciągali ten palec. Ja karate tradycyjne kiedyś też trenowałem, więc tak nieraz aż wyciągali ten palec, ale to jednak jest... Warto docisnąć pięść do końca i... Panie Romko, to może jeszcze zrobimy tak, bo ja akuratnie jeszcze wziąłem rękawice, No. to może jakiś mały sparring zrobimy jeszcze tutaj akuratnie na uklepanej ziemi. A to gdzie to ja tam, panie? Ja nie mam żadnych szans, A, panie. Nie no mam, ale... Jak bęcki dostanę od pana Romka. No i mam dla pana rękawice. To ja nie będę zakładać, powiedzmy, że ja na gołe pięści, jako ten słabszy, no to będę walczyć na gołe pięści, a pan, żeby mi krzywdy nie zrobić, to założy rękawice. Zwykłe, klasyczne rękawice bokserskie. Tak. No gdzież ja tam przy pana technice, ja panu krzywdę zrobię, panie Mateuszu. O. Ja nigdy w życiu rękawic bokserskich nie miałem na rękach. A, to tym Nigdy. bardziej bardzo mi miło, że pierwsze będą właśnie rękawice, które ja przywiozłem. Właśnie trzeba mocno dociągnąć tutaj. Mocno tak. O, żeby tu chyba- aż palce poczuć tutaj. Aha, no jeszcze. Śmiało. No bo pan ma też kawał łapy. Dobra, dobra. No i żeby to właśnie mieć to czucie. No i teraz- Rękawice, bo wie pan co? Przez długie lata walczono w boksie bez rękawic. Tak. Dopiero w XVII wieku wprowadzono rękawice na treningi, w XVIII wieku, tak, w XVIII wieku dopiero wprowadzono rękawice tak do walki stricte. Tak, śmiało. Dobra. Poszło. I wprowadzono rękawice później, więc no tutaj bardziej chodziło wiadomo o zmniejszenie urazów tak. przy zadawaniu ciosów i przy przyjmowanych ciosów. Ja nie mam żadnych szans. No, powiedzmy, że ja będę się bronić na początku, a później tylko to będę atakować. A później pan mnie raz pyknie, ja leżę. Takie bardzo fajne hasło jest, nie jest sztuką posiadać dużą siłę, sztuką jest umiejętnie jej używać. I tak samo ze sportami walki. Nie jest sztuką posiadać umiejętności, sztuką jest umiejętnie ich używać wtedy, kiedy tak jak trzeba. No bo nieraz jak się, wie pan, słyszy o tych karatekach, taki nieduży, szczupły, no nie? I on tam kilku tych, no powali ich raz, dwa rzuci, no. Dokładnie. I to No, jest albo to. jak taki jakiś mały nieraz, no nie? Tak? Dokładnie. Przybijamy i można poboksować. Hop. O, ten prawy naprawdę jest mocny. Ale nie chcą, co uderzyłem w A, szczękę, no nie? to nie ma niech, to dobrze właśnie, dobrze pan celuje. Ale jeszcze wie pan, zastanawiam się, i ten zegarek wytrzymuje u pana te walki? Nie no, nie walczę z zegarkiem Ja tego, tak zawsze, właśnie zawsze bez. myślę, kurczę, przecież szkoda tego Tu, zegarka tutaj robić. mamy połączenie takie troszeczkę ulicznego boksowania. Ale tu trochę... O, i teraz ja przechodzę do ataku. Hop, hop. Bach. Bo. Ale to się pan nie boi, pan uderzy trochę tym prawym mocniej. To... Ale wie pan, boję się, no jak Nie wie ma pan, co się bać. no, panu uderzę w nos, no panie Mateuszu. No dobra, taki prawy jakby wszedł, jak na worek wszedł nos, to by było naprawdę. Mocniej i to pan się nie boi uderzyć mocniej tego sierpowego prawo, o to jest właśnie to. Hop. 5-kilowym młotkiem, panie. Tak. Aż mnie powaliło. I teraz pach. Brońcie, tak? Oj, o, trochę klinczu, obracamy, odpychamy barkiem, bach. Przegrałem. Gdzie? Nie no jak to? Ja bym powiedział, że zwycięstwo jest Romek Zaklinacz Byków. Dobra rzecz. Wie pan co, ja panu oczywiście te rękawice zostawię dla pana, żeby pan sobie potrenował. O mój panie. W razie W, jakby Ali nie słuchał, to Aliemu kinola. Ja wyprowadzę Alego. Pokażę wam Alego. Oczywiście. Dobra, już idę. My też przyjechaliśmy, żeby właśnie trochę Zobaczyć Alego, tak. zobaczyć właśnie jak wygląda Ali. Też chyba nie jest z przypadku na imię, też chyba nie ma Ali z przypadku. No wie pan, miałem przeważnie, miałem niedźwiedzia. Niedźwiedzi to miałem kilka. Miałem żuprana, miałem tego, jeden się nazywał normalnie zbój. Agresja była Chyba szalona, musiał być zbójem mocnym. ale była szalona.
wchodziłem do niego do końca przez płot i musiałem zawsze mieć kij. Bo bez kija nie miałem szans, żeby tamte wybrać te śmieci po sianie i wsypać śrutę. To zawsze musiałem asykrować się kijem. I wygarnąłem śmieci, ja na płot, a on ułamek sekundy rogiem mnie złapał za gumofilca, a ja trzymałem się płotu. Nie zerwał mnie, bo gdyby mnie zerwał, to by mnie zagniótł, no nie? Tylko rozerwał mi filcaka od góry do dołu. To jest siła właśnie. Tak. To już parę Dorwał rogiem waży. tak. No, ważył tam jakieś, ja wiem, koło 700 kilo. Ale agresja była szalona, mówię to. On właśnie mnie tam zastodował, to mnie tu trzasnął wtedy właśnie łbem. W tym przypadku tutaj właśnie hasło brutalna siła, techniki się nie boi. Tak, No, tak. nie wiadomo jaka technika by była, to jednak jak już by Prowadziłem złapał, go normalnie na spacer, tylko mój błąd był. Zawsze jak jest wypadek, to nie jest wina byka, tylko człowieka. Człowiek popełni błąd i dostaje, no i kleszcze nosowe, a on powinien mieć kółko stałe, nawet dwa. Ale ma dwa kółka, bo jedne miałem przygodę taką, że rozerwałby kółko nosowe. I powiem tak, panie Mateuszu, z 10 metrów połówka kółka dziubnęła mnie tu do krwi. Wbiła się. Spadła na ziemię, ale dobiła mi do krwi, przybiła. Jaka to siła, z 10 metrów. Tak, to już jest. Na sznurze. Tak, naprężyło. Tak. Tak. Tak się rzucił do tyłu, że kółko strzeliło, te stalowe kółko. I jedna połówka, wiadomo, później znalazłem na ziemi, a ta druga wbiła mi się do krwi wbiła. Jaka to siła. I od tamtej pory ciężkim bykom zakładam dwa kółka. To jest większe bezpieczeństwo. Bo prowadzi go na spacer. I tylko nie zdążyłem pomyśleć do końca, on wyrwał kleszcze z nosa i krótko. I tak szarpnął, tak. Od razu mnie tam, Przydusił. tak jak pan to robi, piąsteczko. Tu mnie tu jak trzasnął, to lecę. Numer butów. No tak. Ale to mówię, to taka siła, wie pan, to krótko. Tu od razu strzelił mnie tu. Dobrze, że trafił mnie tu, a nie w dołek. Tak. Bo jak mi trafił w dołek, Przytkałoby już mocniej. albo straciłbym w ogóle przytomność. To się zgadza. Kto wie, czy przygroda mi nie pękła. Tak. Ta przepola płucowa, no nie? No bo tu wiadomo, klatka jest mocna, bo ja trochę ćwiczyłem, tu mam tu trochę tej siły jeszcze. Mogę tu stuknąć się, no nie? Tak. I mocniej. Ja tego nie czuję. Ale już tutaj w miękkie, pod brzusze, nad brzusze, tak, jak tu w mnie przepole. trafił No w to... brzuch, w przepole, to nie wiem, czy bym wstał. I tak poleciałem, mówię jak... Dobra, wyprowadzę go. O, zobaczymy. Tu tymi drzwiami go wyprowadzę. Dobrze. Chodź. Chodź ze mną. O, zaczyna się, chce się mu do krów. Zaczyna sporty uprawiać. O! Tak, zaczyna sporty uprawiać. Chodź, pójdziesz, ale musisz być grzeczny. Chodź. Jabłuszko dam. Chodź. Mam jabłuszko. Chodź, chodź. Chodź. Grzecznie poproś. Ale. Grzecznie. No. Och ty. To jest potęga. To jest potęga, prawdziwa, naturalna siła. A la 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 la. Jakie jest jabłuszko? Poproś ładnie. Bądź grzeczny. No, jeszcze wyżej. Łasuch jak każde dziecko. Wczoraj pchał, o mało wiele wepchałby ten pień do tego. Do stawu? Tak, do stawu niewiele brakowało, więc tylko ja myślę tak, zdążę dolecieć, ale miałem całe szczęście, że on pchał go tak, tamta strona jest grubsza od ziomu i pchał go, tamta skręcała, pchał go tu pod górę. Aha. Ale myślę, tak jak obróci się, to pyk i wepcha ten pień w moment. Wrzuciłem tam klin. Może dziś zaatakuje, zobaczymy. Nie ma humoru dziś. Wczoraj normalnie, mówię, to ten pień był tu. To o, coś zaczyna się dziać. O, coś zaczyna się dziać. Jak leciutko bierze. To jest kawałek. Nie ma humoru dziś, bo jakby miał humor, to ten pień fruwa. To już nieraz było pokazane.
No, a ładnie, ładnie, bierz się. Bierz się. Łeb swędzi. Teraz będzie czochrał się. O tak, brudka swędzi. Czy ktokolwiek inny oprócz pana ujeżdżał byki? Tutaj Pana byki nie. albo... Tu nie. To znaczy z dzieciństwa. Dlatego ja zacząłem to robić, bo ja w ogóle nie pamiętam tego, bo byłem zbyt mały. Był człowiek i tam był człowiek, który bykiem w lesie drzewo zrywał. O, Przyprzęgał byka, miał klacz i byka. aha, Tylko tam był byk taki gdzieś w granicach 600 kilo, czerwony. aha. I ładnie to ciągnęło. Mówię, ach, trąbkę miał, jakich przypiął do kloca. W trąbkę jak zatrąbił, to ta para szła, tylko krzaki trzeszczały. To bydle ma siłę, tylko to hulta jest. Aha. On jak zobaczy krowy na horyzoncie, to o, muszę się dobrze popręgi trzymać. No, bujaj się. Bujaj się, znamy się trochę, Bujaj się, znamy się synek. trochę, znamy się trochę. Lobuzie jeden, Łobuzie. jeden, lobuzie jeden, Dla mnie to jest hultaju fenomen. jeden. To naprawdę no, coś niewyobrażalnego. Masażyk. Można coś. boksować. O właśnie, no... Nie czuję. Przyda się, przyda się. Nie czuję, on nie czuje tego. Dla niego masaż. O. Chodźcie za bramę, zamknę bramę i tego młodego wyprowadzę w podwórko, on będzie fikał. Tamten jak ma tego, to potrafi. Tamten bardziej żywy jest. Młody. Młody, ale i tak silny. Tak, no kawał. Masa, masa. To jest wariacik. Hara! 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 Normalnie atakował mnie. Normalnie rzucił się na mnie. Aha. Aha. Tu! Rozbrykany jest, rzeczywiście. Tak! Tu fajnie mnie normalnie pchnął mnie łbem, że ledwo się na nogach utrzymałem. Nie wolno! O, się stawia. A ty, łobuzie, tak gospodarza atakujesz? Gospodarza atakujesz, nie wolno, nie wolno, nie wolno. Ja to już bym uciekał. B, B. Widzisz? Ja też jestem byk. Jaki jesteś groźny. Umieram ze strachu. Pan Romek mówi, że żartobliwie, że umiera ze strachu, a ja to naprawdę byłbym... Ojej. Ale one jak atakują, to zawsze głową, one tak nie, żeby kopytami Tak. chciały się odwracać i kopać. Tak, ale potrafi kopnąć. Aha. To zależy, z której strony człowiek stoi. Potrafi zwinąć się. Brykasz ładnie. Ładnie brykasz. Hera! Nie wolno. Kiedy pojedziemy? A kiedy pojedziemy wierzchem? Nie wolno. Nie wolno. Jakie skoordynowane ruchy pan Romek ma, to nie są przypadkowe jakieś takie kroki, tylko... Tu boks jest, tu Za jest każdym boks. razem wiadomo, Tu że jest to- boks. Tu nie wolno. Tu jest boks. O ty, kolego, nie wolno! No! Atakuje skubany. Oho! Trzeba było się zabezpieczyć. No widzisz, jaki jesteś zuch? No bardzo ładnie. Ja lubię takie byki, co atakują. Nie może być byk taki jak osiołek. Zuch! Zuch! Zuch!
Czyli mają zdawać sobie sprawę z tego, że są zagrożeniem. Tak. Znaczy, że mogą być zagrożeniem. Nie wolno! Era! 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 Po nosie będzie, po nosie! Aż kamerzysta oplącze sznur i mi zwali z nóg. I wtedy będzie piękny film. O tak, puszczę. Chce nas atakować chyba. No, chodź. Hela, No cześć wariacie. hela, hela, hela. Hej, hej, hej. Hura! Stój! Hura! Nie wolno! No ja czuję respekt za każdym razem, jak ten byk się do mnie zbliża. Tak naprawdę, jak już tak zasięgły powiedzmy, nie wiem, 2 metrów, no to już czuję tą energię. Hela, hela, hela. Hej! No chyba mnie podszedł bliżej. Chodź. Chodź. Sznur na jedną rękę. Aha. Założysz na dłoń, normalnie dobra. na dłoń, tak. Tu trochę zwinąć, żeby nie zaplątał w nogi. Tak chcę wziąć, Okej, tak się robi, tak. Dobra. Tak i on normalnie będzie pana atakował. Aha. Tylko myślę, że on mnie pan krzywdy panu nie zrobi, bo pan jest silny, wysportowany, no. Próbujemy. O, No. tu, Trochę luzu mu dać. tak. Dać mu luzu na sznurze, dać mu luzu, dać. On zaatakuje pana. Dać mu tylko luzu. Dobra. Tak. O, siemano wariacie. No Masz tak to się siły, nie spodziewałem ciebie, że mnie będziesz chciał przepychać, wiesz? No ty gadzie. Dać mu luzu tylko. gacie. Zobaczcie pan, co on potrafi. Ja tak się trochę boję mu trochę więcej luzu dawać. Dać mu luzu. Ja naprawdę czuję respekt. Ale ma siły, no nie? Co Ma ma więcej siły. siły, no chodź tu Jakby wariacie. się zaparł nogami, to by pan nie przepcha. Nie, mowy nie ma. Bo to zwierz jest 4 ręcicami idzie. No, tylko dać mu luzu. A on pokaże resztę. A ty gadzinko. A ty gadzinko. A ty amerykańcu. Dać mu szansę z 5 metrów odskoczyć. Nie, cały czas napiera, to nie jest takie łatwe. Bokiem go właśnie, bokiem. Dać mu luzu bokiem, odskoczyć na bok i luzu mu dać. A znaczy się tu, jak Tak, on cały tak, czas tak. za mną A to napiera. nic, a to trzeba zdążyć. Dać mu luzu, odskoczyć w bok. Tu i... Tak, chociaż z 5 metrów sznura. O, O ty gadzie. praca nóg i ręka w asekuracji. O. Akurat ja teraz będę miał taką walkę, że będę miał dużo pracy na nogach. Więc tutaj przy... Trening się przyda. Mógłbyś Luzu się dać, nauczyć, ale tak. on pokaże. Ciach. Ciach. I tu, pyk, 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 pyk. Hop, i w drugą. I hop, i w to. I ciach. I pyk, i znowu. Jeszcze dać mu luzu. No i zobaczymy, co on wystroi. Ładnie. Ładnie, Bysiu, pracuje. Dobry jesteś wariacik. Dobry wariat. Ja, normalne bycze zachowanie. Jak to się mówi, byk chce A ty pokazać, mnie że co on chcesz do rządzi. ciągnika przyprzeć? Tak. A ty... Ja ci nie ufam na tyle, żeby ci tak dużo luzu dawać jak pan Romek. No, Nie bardzo pan go przepcha. Jak on ruszy, to wie pan, on pana przepcha. oczywiście. Ale ja też się nie poddaję, ja też jestem wariacik, wiesz? Wiesz, Gadzie, ja też jestem wariat. Bysiu. Widzisz, jakie to są Fajny jesteś. sporty. Dałbym ci buziaczka, ale się dzieje boję. Raczej No. nie. Wariacik jesteś, no. Bysiu. Alek, ładnie stawiasz nogi, no ładnie, Tak. no pewnie. No gospodarza znasz? Tak, dobra. Oddam gospodarzowi. Dziękuję. Dzięki, Co, Alek, fajny z ciebie. O, wariacik. Idziemy na oborę? Idziemy? Już nie atakuj mnie. Wszystkie sztuki już pokazałeś? Powiedziawszy, nie spodziewałem się tego, że będę miał okazję z Alkiem popracować. Tu, I naprawdę bałem się popuścić trochę mocniej to Chodź. pęto. chodź. Jednak czuć ten respekt. Czuć tą siłę. Stój!
Tu, No i chodź tu. jejku, pan Tu Robert chodź. jest wariacik. Chodź tu. To jest właśnie ta potęga. Ja czułem przy tym, Małym. przy małym, przy tym alku, no jak on zaczynał już powoli wierzgać tą głową, że naprawdę miałem problemy z opanowaniem go, gdzie pierwszy raz miałem z nim styczność. Utrzymanie Czułem się. tą energię właśnie, że utrzymałem. Tak. Dobrze, ten sznur na wąską, na Tak, ciasno trzymałem, to krótko. byłem w stanie Wtedy, jakoś tam, wtedy tak. jedyna rada na krótko i zabezpieczyć się łokcem czy kolanem Tak. trącić w nos, bo jak on już jest w ataku, to już jest, Tak, to już tak, jest, jak to się naprawdę, mówi, tak, czułem to. zmiecie człowieka. Tak. Jakby nie miał sznurka na głowie, to nie masz szans się utrzymać na Tak, nogach. tak. I też widziałem właśnie, że co chwilę zaganiał mnie pod ścianę, tak? Pod ciągnik albo tu pod przyczepę, że No tak, tak, że... tak było. No bo to jest moje narzędzie, Tak. sznurek. Ja mówię, jak to byka nie rozpytaj uczyć. Ja mówię, wystarczy przeżegnać, ale tak naprawdę pobożnie. Ja zawsze Panem się Bogiem, żegnam. tak. I sznurek mieć w ręku i trzeba nawet wiedzieć, jak ten sznurek założyć. Dziękuję panie Romku za możliwość, że mogłem tu przyjechać, spędzić z panem czas, zobaczyć Aliego, zobaczyć Alka, trochę poboksować z panem. A ja... Super przeżycie dla mnie. Poczułem się jak za mało lata, kiedy jeździłem do dziadka na wieś i właśnie takie rzeczy robiliśmy. To taka zwykła, normalna codzienność dla mnie teraz jest niezwykłą codziennością. No, także dziękuję jeszcze raz. A ja dziękuję panu bardzo, że tak wielki bokser i mistrz Europy w boksie na gołe pięści zaszczycił mnie tu swoim przyjazdem, swoją obecnością i chciał tu ze mną popracować, no i tego byka, chociaż tego małego, ale poprowadzić. Kiedyś może będzie okazja też poprowadzić Aliego. Trochę może większego. Dziękuję. Jeszcze raz. Drodzy internauci, to jest siekiera mojego projektu, odkuta przez dębową kuźnię. Polecam ją moim fanom. Możecie ją nabyć w internecie. Romek Zaklinacz Byków. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa, Kacpra Rogoza, Arkadiusza Malewicza, Szymona Zająca, Jakuba Golana, Dawida Kosiorka oraz Franciszka Jabłońskiego. I dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.